Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy przez drugą lekcję od Babo o tym, jak stworzyć nową aplikację. Teraz zrobimy sobie strukturę danych. Więc najpierw musimy w ogóle zrobić naszą aplikację. Nazwijmy sobie ją na przykład My Desert Receipt App. Zobaczmy, czy ta nazwa będzie pusta. O, jeszcze raz. My Desert Receipt App. Bierzmy sobie obojętnie co, order, details, opcjonalne, więc niepotrzebne. Chcemy się po prostu pobawić. To będzie eksterna. Stwórzmy. O, jest wolna nazwa tej aplikacji, więc lecimy. Nie będzie nas interesował tutorial tutaj i chcemy zacząć od pustej strony, więc start with a blank page, close the assistant i przejdźmy do dat. Dodajmy sobie dane. Najpierw do naszego użytkownika dodajmy takie pola jak about, żeby sobie użytkownik mógł wpisać coś o sobie i to będzie typu text, create. Tak samo dodajmy imię, żeby nasz użytkownik mógł podać swoje imię, więc to też będzie tekst oraz profile foto, aby ktoś mógł dodać swoje zdjęcie i to będzie już typu zdjęcie, czyli image. Tu na dzień dobry default był, można sobie ustawić jakiś użytkownikowi jakąś ikonkę, kontrolkę jakiegoś człowieka, pewnie kojarzysz w niektórych aplikacjach, są jakieś śmieszne obrazeczki tutaj poustawione, tutaj nic nie będziemy wybierali. Następna rzecz, dodajmy po prostu przepisy, więc dodajmy nowy typ, receipt, ok, stwórzmy i on już, zobaczcie, ma znowu kolejne kolumny sam dodane defaultowo, czyli osoba, która będzie tworzyła ten przepis, data modyfikacji, data stworzenia i Slack. My sobie dodamy jeszcze headline, aby opisać krótko, czym jest ten przepis, więc to będzie typu tekst. Składniki, aby też tekstem opisać, co potrzebne, żeby nasz przepis zrobić. Nazwa tego przepisu. To też będzie typu tekst. I zdjęcie, bo wiecie, jak wchodzicie w jakieś przepisy, to chyba najbardziej działa na to, żeby coś zrobić, jakąś potrawę, zobaczyć jak to wygląda, więc to będzie typu obrazek. I tak jak mówiłem wcześniej, będziemy mogli głosować na te przepisy, więc dajmy add votes dla takiego przepisu. To będzie już wybór typu liczba, pole typu liczba i dajmy mu ustawienie, żeby to było 0 na początku. Nikt nie głosował na ten przepis, więc będzie po prostu 0 głosów na dzień dobry miał każdy przepis. I to tyle. Mamy już sobie przepisy, mamy użytkowników, możemy sobie zobaczyć tutaj, później pododawać użytkowników lub pozwolić im się zarejestrować oraz pododawać przepisy, jeśli chcemy, żeby nasza aplikacja na dzień dobry miała jakieś przepisy, albo możemy założyć, że tylko będziemy wyświetlali to, co dodadzą nam użytkownicy. Mamy tak naprawdę już całą strukturę danych w naszej bazie danych, w naszej aplikacji, więc dziękuję Ci za dzisiaj, za Twoją uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji. Cześć!